Do napisania mojego pierwszego Stalkera i mojej w ogóle pierwszej książki zainspirowała mnie żona, która pewnego pięknego wieczora powiedziała: Miś, a może byś coś tak w Stalkerze napisał? Ja się broniłem, trochę się opierałem, no ale w końcu uległem. Tego samego wieczora zacząłem pisać. 1,5 miesiąca później miałem gotowy Ołowiany Świt, czyli pierwszą książkę wydaną w moim cyklu stalkerskim. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę jest to coś, co było we mnie o wiele głębiej, o wiele dawniej. Ta fascynacja opuszczonymi budynkami, ziemią utraconą, Czarnobylem, w ogóle taką lokalną postapokalipsą. Zaczęło się to chyba wszystko paradoksalnie od mojej babci, która dawno, dawno temu zaprowadziła mnie, jak byłem takim małym, 7- czy 8-letnim łebkiem, do opuszczonego bunkra przy podstacji elektrycznej. No bo któregoś wieczora rozmawialiśmy o wojnie, ona tam nieopatrznie chlapnęła, że jest taki opuszczony bunkier, ja jej wierciłem dziurę w brzuchu. Pewnego wieczora ona w końcu mnie wzięła za rękę, zaprowadziła mnie tam i pamiętam to jak dzisiaj, ten taki ciemny prostokąt wejścia, lekko uchylone, zardzewiałe drzwi wrośnięte oczywiście w ziemię, no bo to zalane do połowy wodą, pływały tam jakieś żaby, oczywiście masa śmieci, bo ludzie tam wszystko wyrzucali, ale wrażenie było niesamowite, tego, że idę sobie normalną polną drogą, skręcam kawałeczek w bok, a tam pod drzewem, pośród takiej wysokiej, dzikiej, nigdy nie koszonej trawy, jest tajemnica, o której nigdy nie wiedziałem. No i jak się ma 7-8 lat, to takie rzeczy zapadają w duszę, cholernie zapadają w pamięć i wydaje mi się, że to właśnie ukształtowało i zdefiniowało moją fascynację wszelkiego rodzaju ruinami, opuszczonymi podziemiami, obiektami wojskowymi, no zarówno w tej postapokalipsie przyszłościowej, czy też teraźniejszościowej, takiej jak Stalker, jak i w mniejszej postapokalipsie związanej z I wojną. Wiecie, to pytanie się przewija bardzo często i bardzo często mi się przez głowę ta myśl przewija. Czy nie wypadałoby, żebym faktycznie pojechał, zobaczył tego, o czym piszę, co opisuję i w co cała masa ludzi mi wierzy tak naprawdę na moje słowo. Ale obawiam się, że jeśli idzie o czarnobylską strefę zamkniętą, to nasze marzenia, nasza wizja tego świata, tak jak go widzimy, jak go sobie wyobrażamy, jak go chcemy przedstawić, jest to wiele fajniejsze od rzeczywistości. No bo prawda jest taka, że tam dzisiaj są turyści. W Prypeci działa kafejka, cmentarzyska pojazdów już dawno nie ma. W większości miejsc, nawet w samej Prypeci, tym magicznym, opuszczonym, wysiedlonym mieście, średnie promieniowanie w większości miejsc mierzone przy ziemi jest niższe niż w Warszawie. Bo ten opad poszedł bardzo nierównomiernie, co też jakby nie do końca pasuje do naszej wizji, no bo nasza wizja jest taka, że to walnęło i tam nigdzie nie można mieszkać, tam się w ogóle nie da wejść, a się okazuje, że to nie jest takie proste i przez to nie jest takie epickie. No bo epickość musi być prosta. Ziemia utracona to ziemia utracona. Wchodzisz, ryzykujesz życiem, a tam nie ryzykujesz życiem, co najwyżej rakiem prostaty, prawda? Jak się wejdzie w niewłaściwe miejsce i posiedzi w nim za długo. I ja się bardzo długo wahałem, czy do strefy pojadę, czy nie pojadę, czy chcę pojechać, czy nie pojechać, ale boję się, strasznie się boję, tak jak z wieloma innymi rzeczami w życiu, że moje marzenie przerosło rzeczywistość. Ja wielokrotnie tak miałem, jak byłem mały, nie wiem, szedłem do sklepu kupić sobie zabawkę. Bardzo często odkryłem, że w momencie, w którym wychodziłem z tego sklepu z zabawką, to było takie... tak trochę jak ta smutna żaba z memów, nie? No mam, no i okazywało się bardzo szybko, że to manie nie jest nawet w połowie tak fajne jak to oczekiwanie. Jak perspektywa tego, że można mieć, jak to, co mi się wydawało, że z tą zabawką zrobię, co potem zupełnie nie dorastało do tego, co z nią można było zrobić naprawdę, bo ta zabawka się psuła, kolor był nie taki, coś się gubiło. Rzeczywistość nigdy nie dorasta do naszych marzeń. I ja celowo i świadomie zdecydowałem się, że Czarnobyl, całą strefę, całego Stalkera zostawię właśnie w kategorii marzeń, żeby samemu sobie nie zepsuć mojej fascynacji tematem. Jeżeli pytanie brzmi, na ile to jest moje alter ego, czy też na ile to było moje alter ego, kiedy to pisałem, to muszę powiedzieć, że to wcale nie było moje alter ego. To nie jest tak, że ja pisałem o sobie, ale uświadomiłem sobie, że gościu, o którym pisałem, w pewnej chwili zaczął stawać się mną, albo odwrotnie.
że ja upodabniam się do moich bohaterów, nie moi bohaterowie są podobni do mnie. To faktycznie może być sprzężenie zwrotne, które jest trudno zauważyć, ale duża część mojej fascynacji szpejem, wyposażeniem, survivalem, bronią przyszła w trakcie pisania trylogii stalkerskiej, a nie przed nią. Bo to było wszystko to, co ja musiałem znaleźć, wszystko to, co ja musiałem odkopać. I to nie jest tak, że hipotetyczny szpej mojego Miszki ja pisałem na wzór swojego, bynajmniej. To mój szpej, moje wyposażenie zbierałem na wzór tego, co on, moim zdaniem, mógł mieć, żeby zobaczyć, czy to gra. Miałem taką rozmowę na temat pierwszego opowiadania z mojego ołowianego świtu, mleczarni, no bo tam mleczarnia w ogóle istnieje, żeby było weselej. I ktoś mi tam powiedział, a to jest bzdura, bo przez takie wąskie okienko do piwnicy by się nie dało wejść w szpeju z plecakiem. Mówię, zaraz, dałoby się wejść, bo tam wchodziłem. Jest ciężko i człowiek się faktycznie zaczepia dolnymi ładownicami, ale da się wejść. Więc w dużej mierze u mnie to był proces empiryczny. Kiedy sam w trakcie pisania książki sprawdzałem, co się da, a czego się nie da. Zresztą bardzo podobnie działał jeden z moich ukochanych pisarzy, czyli Sienkiewicz. Kiedy Zagłoba leżał związany w chlewiku, to Sienkiewiczowi było potrzebne takie związanie, żeby cholernie trudno było się z niego wyzwolić, ale żeby robiąc coś tam można było to zrobić. I ktoś mu rzucił hasło, człowieka można związać w kij. I on powiedział, dobra, umiesz? Ten mówi, no umiem, bo mi ktoś tam kiedyś pokazał. Mówi, dobra, zwiąż mnie. I podobno on 3 godziny tarzał się po podłodze w pomieszczeniach redakcji, próbując się z tego wyzwolić. Aż w końcu faktycznie podkulkał się do ściany, zaczął w tę ścianę pukać, ten kij się wysunął i on dał radę z tego wyjść. Więc wydaje mi się, że takie empiryczne pisanie, tylko empiryczne na bieżąco, jest najfajniejsze, bo daje najwięcej radości z jednej strony czytelnikowi, dla którego się pisze i który nie wie, co będzie dalej, a z drugiej strony autorowi. Bo dzięki temu ta książka dla mnie też jest drogą, to jest proces. To nie jest mapa, gdzie ja wiem, co będzie dalej, tylko to jest ciągłe odkrywanie, to jest niepewność tego, co będzie za kolejnym zakrętem. Też się bardzo zastanawiałem, co by mogło z tego wyjść. Łatwiej by mi było odpowiedzieć na pytanie, co by się stało, gdyby Sztywny spotkał Miszę idącego z Durą. No bo tutaj historia by była o wiele prostsza i o wiele szybciej byśmy przeszli albo do fazy zbędnego okrucieństwa, albo do fazy odrzucenia i kopulacji. Co by było, gdyby się spotkali tylko ci dwaj? Myślę, że to zależy od okoliczności. Gdyby to było spotkanie w zonie, to prawdopodobnie Miszka by nawet Sztywnego nie zauważył. Gdyby to było spotkanie na ulicy, to prawdopodobnie Sztywny by nawet Miszki nie zauważył. Ciężko mi sobie wyobrazić, że mogliby się spotkać jakoś w pół drogi. To znaczy na gruncie neutralnym, czy poza gruntem któregokolwiek z nich, bo to jest 2 bohaterów, którzy są zupełnie przeciwstawni. To jest też zresztą ciekawe, bo 3 książki pisałem o gościu, który siedział w zonie, nie wychodził na dużą ziemię, był samotnikiem, cały czas myślał, a potem napisałem o Sztywnym, który do zony w ogóle starał się nie wchodzić, siedział tylko i wyłącznie w towarzystwie, bo poza tym się bał i nigdy mu się nie zdarzało włączać mózgu. Więc wydaje mi się, że to są 2 przeciwieństwa, które no właśnie nie wiem, czy się odpychają, czy się przyciągają, bo to są różne teorie na ten temat w stosunkach międzyludzkich, ale na pewno Sztywny i Miszka to jest awers i rewers jednej i tej samej monety. Myślę, że w ogóle by się mogła nie zacząć. Bo dla mnie Stalker zawsze był nieodmiennie z rosyjskim związany. Ja nigdy nie grałem w Stalkera nie po rosyjsku. Ja nigdy na przykład nie miałem wątpliwej przyjemności poznać polskiego tłumaczenia i polskich nazw mutantów, co mnie niesamowicie bawi, bo ludzie mnie zagadują o jakieś subtelności, a ja tak, no, jestem w stanie zgadnąć, o co im może chodzić, ale to się jedno do drugiego nijak nie ma. Dla mnie język rosyjski, czy też rosyjskość albo ruskość w zasadzie, bo to nie mówimy o Rosji, tylko o Białorusi w moim przypadku, zawsze była czymś większym. To był język, to była kultura, to było jedzenie, to byli ludzie, to była pewna całość. I gdybym tej całości nie miał,
to pewnie bym nigdy tego Stalkera nie napisał. Zresztą to widać, że Polacy są tak bardzo zafascynowani Stalkerem, bo oni z jednej strony są na tyle blisko wschodu, że potrafią to zrozumieć, a z drugiej strony są od tego wschodu na tyle daleko, że to widzą. Bo na przykład dla Ukraińców, Rosjan, Białorusinów opuszczone kołchozy, stare ciężarówki, babuszki w chusteczkach, dziad z czerwonym nosem, no dla nich to jest standard. To jest trochę tak jak z kronikami Jakuba Wędrowycza. To jest książka, która po prostu rozwaliła na kawałki polski rynek książkowy, wyszła na Ukrainie, no fajnie, no wyszła na Ukrainie, ale dla Ukraińców, no kurde, no stary dziad, który chleje bimber i uprawia magię, no w sensie, no dokument gościu napisał czy co? Dla nich to nie jest nic dziwnego. Dla nas to jest fascynujące, bo z jednej strony to znamy, a z drugiej jest to egzotyka. I wydaje mi się, że tak samo jest ze Stalkerem. Niemcy już tego nie czują. Francuzi, Anglicy to w ogóle, Amerykanie nie wchodzi w rachubę, oni w ogóle nie mają pojęcia, jak wygląda wschód, oni nie wiedzą, jak smakuje tuszonka z konserwy, oni nie wiedzą, jak pachnie indywidualny pakiet przeciwchemiczny, oni nigdy nie byli na koloniach, więc nie znają tego tak cholernie charakterystycznego zapachu środków dezynfekujących używanych w kiblach. My to z jednej strony znamy i pamiętamy z dzieciństwa, ale z drugiej, gdybym teraz wyszedł do toalety, to tam by nie śmierdziało lizolem. Więc potrafimy się tym zachwycić z jednej strony, a rozumiemy to z drugiej. I wydaje mi się, że gdybym tego nie miał, gdyby we mnie nie było tej połowy serca, która mówi po rosyjsku, to nie byłoby też tego mojego Stalkera, bo dla mnie to w dużej mierze są książki autobiograficzne. Wydaje mi się, że najlepiej te esencje ujął Tarkowski. Jest ten moment, kiedy w filmie Stalker idzie, po czym staje nieruchomo, obraca się chyba w prawo, kamera wyjeżdża zza jego ramienia, a tam widać tylko i wyłącznie morze trawy. Morze trawy i tę drogę krzyżową słupów wysokiego napięcia z urwanymi nitkami. I on po prostu stoi i się patrzy i dla mnie zawsze ten ocean trawy jest kwintesencją każdego Stalkera. Tam nie musi być anomalii, tam nie musi być artefaktów, tam nie musi być bandytów, nie musi być nawet tej ikonicznej elektrowni. Chodzi o to, że wychodzimy ze świata, który mamy teraz tutaj za oknem, ze szkła, aluminium, samochodów, chodników, burgerów, zapiekanek, książek, telewizji, uchodźców, nie wiem, stref szariatu w Szwecji. Wychodzimy z tego wszystkiego i zostajemy tylko my i zona. I w tym wszystkim nie chodzi o strefę. W tym chodzi o to, że wychodzimy z dzisiejszego świata i zostajemy sami jak ten palec. Na nowoczesnej pustyni, bo tak naprawdę Stalker jest współczesnym nam pustelnikiem, człowiekiem, który zostawia świat, wychodzi na pustynię, żeby znaleźć coś więcej. Stalker, tak jak zresztą to mówi Wiktor Noczkin, z którym się w pełni zgadzamy, a doszliśmy do tego wniosku obydwaj równolegle, Stalker jest współczesnym rycerzem, który wjeżdża do zaczarowanego lasu. I ten las istniałby doskonale bez niego, ale nie bylibyśmy w stanie go zobaczyć, gdyby on tam nie wszedł. On może tam zginąć, może przez niego przejechać, może mieć tam milion przygód, ale liczy się sam moment wjechania do zaczarowanego lasu. Nie chodzi przecież o to, że ten rycerz w zaczarowanym lesie jest. Nie chodzi o to, że rycerz go widzi, chodzi o to, że wjeżdża. To jest zawsze droga, to jest zawsze wyjście ze świata i na pustynię, na której człowiek zostaje sam na sam ze sobą, tylko i wyłącznie z własnymi myślami. Jest ciężkie pytanie. Kusić? Na pewno by zawsze kusiła. Czy bym do niej chodził? Myślę, że bym się bał. I tutaj jakby wiążąc to z tym pytaniem o samotników i o to, czym jest Stalker, to pięknie Noczkin ujął w Ślepej plamie. Przekraść się do zony, po cichutku sobie postać gdzieś tam na pograniczu, popatrzeć sobie na szary pejzaż, posłuchać ciszy i chyć z powrotem do domu.
Trochę na zasadzie takiego wyjścia na balkon. Kiedy się siedzi w pracy, zasuwa się, coś tam się robi, nagle człowiek mówi, zostawia to wszystko, wyłącza komputer, wychodzi na balkon i obowiązkowo zamyka za sobą drzwi. I po prostu postać i popatrzeć, to chyba tak, wejść do zony. Myślę, że widziałem za dużo internetów, żeby nie wiedzieć, jakby się to skończyło. Myślę, że ciekawsze pytanie byłoby inne. Gdybym miał wejść do zony, to jako który z moich bohaterów? I tutaj miałbym naprawdę trudny wybór, bo szczerze mówiąc i Miszkę, i Sztywnego tak samo lubię. Jest to zupełnie odmienna para kaloszy, dwóch zupełnie innych bohaterów. Sztywnym pewnie byłoby się trochę łatwiej stać i krótkoterminowo przyjemniej. Na Miszkę by trzeba sobie zapracować, ale jest szansa, że człowiek nie skończyłby z dziurą w brzuchu w studzience kanalizacyjnej. Bo co do tego, jak skończy Sztywny, nikt nie ma wątpliwości. No to jest bohater, który umiera w połowie drugiej strony. Co wcale nie zmienia faktu, że miło się czyta jego historię. Ale nie wiem, to jest dobre pytanie. Co bym zrobił, gdyby istniała prawdziwa zona? Pewnie starałbym się trzymać od niej jak najdalej, bo jej urok polega właśnie na tym, że nie jest prawdziwa. To jest tak, jakby zadać ludziom pytanie 2 lata temu, co byś zrobił, gdyby na Ukrainie wybuchła wojna, nie? Czy pojechałbyś walczyć? No to wszystkie gimby od razu by się rzuciły, tak, pojechałbym walczyć, walczyłbym za tych, za sramtych, za owamtych. A nagle ten konflikt wybuchł i jakoś nikomu się nie spieszy, żeby tam jechać. Znaczy w każdym razie nikomu normalnemu i nikomu, kto by o tym mówił i się tym chwalił, prawda? Także to chyba wracamy do naszego pierwszego pytania. Marzenia są fajne dlatego, że są marzeniami. Ja mówię znowu, grałem za dużo w Stalkera i napisałem za dużo Stalkera, żeby nie wiedzieć, co się dzieje, kiedy człowiek wypowiada życzenia. No to zawsze jest zły pomysł. Szczerze mówiąc, to jest ta grupa czytelników, których najbardziej lubię i najbardziej sobie cenię. Bo w to, że po książki z uniwersum Stalker, z logo Stalker, sięgną fani Stalkera, fani klimatu, fani gry, no w zasadzie nigdy nie wątpiłem. Ale to, że przychodzą do mnie ludzie i mówią, nigdy nie miałem pojęcia, co to jest, grę widziałem, ale mi się nie spodobała, coś tam słyszałem o filmie, ale teraz przeczytałem tę książkę i mnie to zajarało i zacząłem się tym interesować, tym Czarnobylem, chodzić, kombinować. To jest naprawdę fajne, bo się okazuje, że to jest o wiele więcej. Książka nie jest tylko przedłużeniem gry, to nie jest produkt marketingowy, to nie jest część franszyzy. To uniwersum żyje w tej chwili zupełnie niezależnie od GSC. Przecież od 2009 roku GSC Game World nie wsparło ani jednej inicjatywy związanej ze Stalkerem. A wyszło od tamtej pory na świętego Apoloniusza nie mam pojęcia. Kilkadziesiąt modów, które w pełni zmieniają całą grę. Już nie mówię o pomniejszych. Jakichś tam arsenałach, broniach, mutantach, pogodach, których są setki albo i tysiące. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii mieliśmy do czynienia z tak bardzo modowaną grą. Być może Rome Total War. Być może, ale też chyba nie było takiej dzikiej ilości konwersji i dzisiaj Rome Total War w zasadzie nie istnieje, a szkoda, bo była to świetna gra. No a Stalker żyje i ma się dobrze. Odpowiem najpierw trochę dookoła. Wydaje mi się, że wszystko, co tworzymy, jest warte tego, żeby to robić. Bo zastajemy świat taki, jaki jest. Może nam się wydawać, że jest w nim skończona ilość materii. No to oczywiście może się kłócić, czy materia powstaje, czy przepada, ble, ble, ble. Ale wydaje mi się, że każdy nowy pomysł, który sprowadzimy na świat, każda nowa idea jest czymś cennym. A ostatni samotnik, z tego co widziałem, ma szansę być naprawdę chyba pierwszą taką profesjonalną produkcją doprowadzoną do końca. Bo pomysłów na filmy fanowskie, na short filmy, na jakieś tam inne formy było masę, ale większość z nich gdzieś tam się potykała i upadała. No a ostatni samotnik
ma duże szanse pokazać się jako całość. Jako coś skończone od początku do końca, zrobione, które nie upadło przez finansowanie, przez ludzi, przez zdradę, nie wiem, przez kosmitów, z winy Tuska, prawda, czy kogokolwiek tam innego. No i z tego, co widziałem na planie, z tego, co rozmawiałem z ludźmi, z tego, co oglądałem zdjęcia i materiały, to Ostatni Samotnik jest czymś, co ma szansę trafić do kanonu. Mam nadzieję. Mało oryginalne to będzie, ale chyba, jeżeli można tak to zakwalifikować, to chyba jednak Piknik na skraju drogi. Jakkolwiek to nie jest postapokalipsa, to jest tak naprawdę science fiction, czy fantastyka naukowa, jak to określali sami bracia Strugatzy, ale jest w tej książce coś takiego, że ona do dzisiaj porusza serce. No, siłą rzeczy, to na niej oparł się Tarkowski, to przez nią strefa czarnobylska została ochrzczona mianem Zony, a likwidatorzy zaczęli nazywać się stalkerami, to przez tę książkę, a w zasadzie dzięki tej książce, mamy gdzieś tam długofalowo w którymś pokoleniu grę i mamy nasze polskie książki i mamy filmy robione przez ludzi, którzy pewnego dnia po prostu się zbierają i mówią: słuchajcie, klimat stalkera po prostu urywa łeb, nakręćmy w tym Ostatniego Samotnika. Więc nadal szedłbym w kierunku Strugackich. Mało oryginalnie, bardzo minimalistycznie, no bo to jest króciusieńka książka jednak, ale chyba nic na mnie nie zrobiło takiego wrażenia. Czy mam coś do powiedzenia dla moich czytelników? No nie ustawajcie w wysiłkach. Czytajcie książki, czytajcie dobre książki. Jest w tej chwili sporo akcji wspierających dobre czytelnictwo. Coraz więcej polskiej literatury się pojawia. Wydaje mi się, że warto. Nic nam nie da tyle radości, co książka. Można oglądać filmy, można grać w gry, ale książka jest zawsze nasza, bo to tak naprawdę my ją tworzymy tylko na podstawie tekstu. Ja pracuję po 12 godzin dziennie. Nie wymagam od was, żebyście wyczytali po 12 godzin dziennie. No ale tę godzinkę wieczorem przed snem, albo w trakcie snu, albo w trakcie pracy możecie odżałować. Wystraszyłbym się. Wystraszyłbym się, bo ja się boję ekranizacji. I jest taka straszna zależność, że z dobrych książek wychodzą słabe filmy, a ze słabych książek wychodzą dobre filmy. A w każdym razie popularne. Słaby film z dobrej książki, nie wiem, trzecia część Hobbita. Prawda? Jak to ładnie ujął Bilbo Baggins, czuje się cienki i rozciągnięty jak zbyt krótka książka na 3 filmy. A z drugiej strony ze słabych książek wychodzą popularne filmy, Widzę Grey. Więc gdyby ktoś miał zrobić z mojej książki film i ten film byłby dobry, to by znaczyło, że napisałem naprawdę słabą książkę. Gdyby ktoś miał zrobić z mojej książki film i ten film byłby słaby, no to by znaczyło, że napisałem fajną książkę, ale ktoś to spieprzył, bo zrobił z tego film i teraz każdy na tę książkę będzie patrzył z perspektywy filmu. Bałbym się. Autentycznie bym się bał. Gdyby ktoś mógł z tego zrobić dobry film, chyba Sztywnego bym wziął. Sztywnego, bo najwięcej akcji i mięsa, zarówno martwego, jak i żywego. No albo moje Stalowe Szczury, ostatnio hołubione, bo też akcji tyle, że hej, i temat I wojny w ogóle nieruszony. Ale i tak bym się bał. I tak bym się bał, bo wiem, że ktoś mógłby sobie to wyobrazić inaczej, albo dać bohaterowi inną twarz i potem całe życie bym chodził z takim smętem, bo bym sobie myślał, kurde, no przecież on nie tak wyglądał. Ja wiem, że autora się zawsze pytają, a jak ten wygląda? Autor mówi, ale to i tak nie jest tak, bo nigdy nie jest taki, jak powinien być. No, bałbym się, no. Autentycznie bym się bał, ale z drugiej strony myślę, że fajnie by było. Bo to by jednak znaczyło, że te książki nie są produktem końcowym. Że kogoś do czegoś to zainspirowało. No i chyba wyłącznie o to chodzi, żeby
ludzi inspirować do czegoś nowego, nie?